Od dziecka wychowałem się w Warszawie, ale tak naprawdę nigdy nie interesowałem się historią na tyle, by zgłębić zagadnienia tragedii, które dosięgły to miasto. Warszawa, dotknięta wojną i totalnym zniszczeniem, dzisiaj jest architektonicznie poszatkowaną konstrukcją i ciężko znaleźć podobną w tej części Europy. Tym razem zejdziemy z gór i górskich krajobrazów do miasta właśnie, bo krajobraz miejski z powodu wielu czynników w mojej fotografii jest o niebo trudniejszy od krajobrazu gór. Okres wojny i późniejsza zmiana ustroju spowodowały, że miasto jest w pewien sposób niedoskonałe, ale to może właśnie w tym warto wypatrywać jego uroku, wielu kontrastów, które można wykorzystać w fotografii. Dziś jako dorosły człowiek, który o historii wie już cośkolwiek więcej, wybrałem sobie na miejsce fotografii Starówkę. To właśnie ona po II wojnie światowej została odbudowana na podstawie starych zdjęć. Dzisiejsza super nowoczesna zabudowa w połączeniu ze starymi zabytkami pozwala nam, jako fotografom, naprawdę rozwinąć skrzydła. Znajdujemy się nad Wisłą i stąd świetnie widać całą panoramę Starego Miasta. W drugim planie widać wieżowce, nowoczesną szklaną architekturę. To pokazuje, jak zróżnicowane tematy możemy znaleźć do fotografii w Warszawie. Jeśli mówimy o fotografii na Starym Mieście, zwróćcie uwagę na jeden istotny element. Zadbajmy o miejsce, w którym stoi nasz statyw. To niby jest błahostka, ale w momencie, kiedy jest tam dużo turystów, którzy są skupieni totalnie na czymś innym, po prostu wpadają w ten statyw jak ryba w sieć. Kolejną istotną sprawą jest zadbanie o pozwolenie administratora danego obiektu na fotografowanie w tym miejscu. Niezależnie, czy robimy to komercyjnie, czy hobbystycznie, amatorsko, taką zgodę powinniśmy uzyskać. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie osoby, które fotografują ze statywu, w oczach administratorów traktowane są jako osoby fotografujące komercyjnie i trzeba o tym pamiętać. Jeśli chodzi o dzisiejsze zdjęcie, skupimy się na rejonie kolumny Zygmunta na Starym Mieście. W osi pionowej od niej właśnie znajduje się gwiazda polarna. W połączeniu z ruchem pozornym gwiazd na niebie możemy uzyskać naprawdę ciekawy efekt. Do tego luminacja oświetlenia na Starówce daje nam szansę na zrobienie całkiem przyzwoitego zdjęcia. No to teraz czekamy tylko na piękne i przejrzyste niebo i kierujemy się na Starówkę. Największym problemem nie jest fakt wchodzących tobie w statyw ludzi, mimo że jest tak dużo przestrzeni i można go spokojnie ominąć, ale największym problemem jest fakt, że mi praktycznie odpadają stopy z zimna. A tutaj zostało mi jeszcze ponad godzinę rejestracji nieba. A propos wpadania na mój statyw, właśnie przed chwilą facet wpadł
na ten śmietnik tutaj. No, postoję może tutaj dłużej, bo to niezłe jaja są. Rzadko one bywam na mieście. Fotografia krajobrazu miejskiego jest w mojej ocenie kolejnym krokiem zaawansowania w stosunku na przykład do fotografii krajobrazu gór. Mamy tutaj oprócz światła zastanego, światła miasta, architektury, które mają różną intensywność, różną barwę światła. Nad tym wszystkim trzeba już się pokłonić w momencie kompozycji kadru, ale też potem finalnie w momencie spinania tego wszystkiego do kupy. Moim celem nie jest tutaj wyjaśnienie teraz, jak się komponuje taką fotografię, jak to się pięknie wszystko żeni do kupy. Natomiast chciałbym Was zachęcić do rozwijania się fotograficznie, szukania nowych inspiracji i rwania do przodu z tematem, bo szkoda życia.